No, cześć i czołem moi drodzy widzowie. Obiecałem wam po Motobajzlu w związku z zakupem jugosławiańskiego hełmu używanego przez ich armię od lat 50. do 90., że przybliżę wam historię wojny domowej na Bałkanach. Ostrzegam jednak, mimo tygodni spędzonych na poszukiwaniach odpowiedniej wiedzy, dalej nie mam pewności, czy wszystko dobrze zrozumiałem, ponieważ nie bez powodu na to miejsce mówią kocioł bałkański. Ten konflikt był tak popierdzielony, miał tyle różnych stron, wzajemnie się zwalczających, że ciężko jest dojść do ładu, co, kto, jak i po co. By zrozumieć, co się stało w latach 90. XX wieku, trzeba się cofnąć bardzo daleko w czasie. W ten rejon już za czasów Imperium Rzymskiego zaczęły napływać różne ludy. Po upadku Imperium i wielkiej migracji Słowian, Bałkany stały się głównie domeną tej jednej grupy etnicznej. Ona jednak przez setki lat podlegała różnym zmianom. Najpierw byli chrystianizowani ze wschodu, potem byli chrystianizowani z zachodu. W międzyczasie pojawiło się tam Imperium Osmańskie, które weszło od południa i przyniosło ze sobą islam. I tak sobie te Bałkany istniały jako tygiel różnych narodów, religii i kultur, aż w XIX wieku pierwsza Serbia uzyskała niepodległość i wybiła się spod panowania tureckiego. Oprócz Serbów dużą niezależność mieli także Czarnogórcy, których kraj był położony w tak bardzo nieprzystępnym terenie, że imperium nigdy nie udało się go dokładnie w całości podbić i zniwelować. Do VI wieku na Bałkanach było Cesarstwo Rzymskie, góry, owce i spokój. W VI wieku teren Bałkanów zalali Słowianie. Do X wieku byli jedną masą. Potem część schrystianizowano z Bizancjum, a część z Rzymu. Tak powstali katoliccy Chorwaci i prawosławni Serbowie. Potem w XIV wieku przybyli Turcy i zaorali wszystkie państewka. Wywalili Serbów z południa Bałkanów na północ. Wielu Serbów przeszło na islam i tak powstali Bośniacy. Czarnogórcy aż do połowy XX wieku żyli sobie w swoich niedostępnych górach i uważano ich za coś w rodzaju górskich Serbów. Albańczycy też mieszkają w górach, ale są uważani za dzikusów i w dodatku Serbia zafundowała im na początku XX wieku ludobójstwo, więc się z nimi nienawidzą. Zostali także w czasach imperium w dużej części zislamizowani. Są jeszcze prawosławni Macedończycy na południu i chrześcijańscy Słoweńcy na północy, ale na tle reszty sąsiadów to są spokojne kraje. Nigdy te wszystkie narody nie znalazłyby się w jednym państwie, gdyby nie niesamowity zbieg okoliczności. W 1914 roku student z Bośni pochodzenia serbskiego zastrzelił w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda. Po jego śmierci wybucha I wojna światowa. Rok później, w roku 1915, Słowianie z Bałkan dochodzą do wniosku, że wszyscy pochodzą z tej samej grupy etnicznej i powinni wcielić w życie ideę panslawizmu, czyli jedno państwo dla wszystkich Słowian. W 1918 roku, kiedy wojna dobiegała do końca, a Austro-Węgry rozpadły się, Imperium Osmańskie dostało taki łomot, że wycofało się z Bałkanów całkowicie i nie było już groźby, że kiedykolwiek wróci. Kiedy Węgry oddzieliły się od Austrii, sytuacja geopolityczna zmieniła się o 180 stopni. Marzenie panslawistów się spełniło. 31 października 18 roku w Paryżu zadeklarowali powstanie wspólnego państwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Władzę w państwie objęła wówczas rządząca dynastia serbska, przez co kraj stał się monarchią konstytucyjną. Przez następne lata rozwijano tą ideę i tak w jednym kraju znalazły się wspomniane wcześniej narody Słoweńców, Chorwatów, Bośniaków, Serbów, Macedończyków, Czarnogórców, no a także część Albańczyków, chociaż oni mieli swoje państwo. Bułgaria nie była zainteresowana przystępowaniem do tej federacji. Od początku było widać, że kraj ten jest targany wewnętrznymi konfliktami etnicznymi i wszyscy się nienawidzą. Dlaczego się nienawidzą? Oj, takie tam drobne zaszłości. A to kiedyś Serbowie mordowali Chorwatów, a to Chorwaci Serbów, a to Bośniacy zdradzili, walczyli po stronie tureckiej, mordowali wszystkich, a to znowu Macedończycy mieli jakieś zatargi z Grekami i z resztą Jugolii. No i jeszcze taka ostatnia, najświeższa sprawa, przez którą m.in. Albańczycy nie byli zainteresowani w żaden sposób partycypowaniem w tym państwie. Serbia, poszerzając swoje terytoria, zafundowała im w przededniu I wojny światowej ludobójstwo. Wszyscy mieli do wszystkich jakieś zaszłości, jakieś niedopowiedzenia i tliła się w tym państwie wielka nienawiść. W 1941 roku Jugosławia padła pod ciosami niemieckiego Wehrmachtu i włoskiej armii. Nowi okupanci podzielili kraj na poszczególne państewka etniczne. I tak, Słowenia stała się w znacznym stopniu włosko-niemiecka, czyli została rozmontowana. Chorwaci dostali swoje własne marionetkowe państwo, w skład którego wchodziła nie tylko Chorwacja, ale także większa część Bośni i Hercegowiny. Serbowie
stali się czymś jak polska wersja generalnej guberni, czyli marionetkowym terenem zarządzanym przez Niemców. Wojewodina, czyli autonomiczny rejon, został przywrócony do Węgier. Macedonia oraz Albania stały się protektoratem włoskim. Reszta terenu była podzielona na strefy okupacyjne i znowu zrobiono etniczno-administracyjny burdel. W tym burdelu odżyła dawna nienawiść i powstały różne ugrupowania wzajemnie się nienawidzące i brutalnie zwalczające. I tak kraj podzielono na następujące stronnictwa. Chorwacja jako państwo marionetkowe była rządzona przez tak zwanych ustaszy. Zajmowali się oni przede wszystkim wspieraniem Niemców, wystawili nawet dywizję Waffen-SS oraz mordowaniem mniejszości serbskiej oraz innych, którzy im nie pasowali na swoim terenie. Mieli nawet obóz koncentracyjny, w którym zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, nie od gazu czy od kuli, tylko od noży. W Serbii zaś rządzili czetnicy. Byli to ludzie, którzy uważali, że powinien wrócić król, powinna być znowu monarchia i bardziej niż zwalczaniem Serbów czy Włochów zajmowali się polowaniem na komunistów, współpracą z Niemcami oraz tępieniem Chorwatów na swoim terytorium. Do tego Albańczycy także mieli swoje oddziały SS, także kolaborowali, Macedończycy walczyli z Niemcami, a ogółem to był jeden wielki bajzel. W tym całym bajzlu wyłoniło się jedno stronnictwo, które okazało się potężniejsze od wszystkich. Stronnictwo, które miało argument znów łączący wszystkich, ponad religią, ponad językiem, ponad narodowością. Jugosławia wystawiła jeden z najprężniej działających ruchów partyzanckich w całej Europie. Byli do tego stopnia silni, że jako jedyni samowyzwolili się w Europie Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że tak jak śpiewał Kazik, partyzanci broszticy wyzwolili Jugosławię bez pomocy Sowietów. Nastąpiła sytuacja, w której Związek Radziecki nie mógł od początku do końca narzucać swoich warunków gry temu krajowi. Stery objął marszałek Józef Broz Tito, bohater wojny domowej w Jugosławii. Był on dosyć niezależny od Moskwy. Był nawet do tego stopnia niezależny, że pokłócił się ze Stalinem i wypadł z obozu państw socjalistycznych. Dzięki temu mógł przyjąć pomoc państw zachodnich w postaci planu Marszala i powstało państwo hybryda. Z jednej strony komunistyczna dyktatura, w której wujo Józef trzymał twardo za ryj wszystkie mniejszości narodowe, nie pozwalając im na resentymenty, a jednocześnie był to kraj, do którego przyjeżdżali turyści z zachodu, płacono dolarami, gdzie przyjęto plan Marszala i gdzie ogółem było lepiej niż w innych krajach komunistycznych. Do czasu, bo w 1980 roku umarł. Gdy u nas w latach 80. był stan wojenny i puste półki, w Jugosławii było podobnie. Także zapadła się cała gospodarka, ekonomia i tym sposobem wybuch nadszedł w roku 1991. Pęknięcie nastąpiło 25 czerwca 1991 roku. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość. Zrobiły to za namową ekonomisty Jeffrey'a Sachsa. To jest taki śmieszny kolo, który w Polsce na przykład doradzał Balcerowiczowi, jak skokowo przejść od niewydolnej gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej poprzez terapię szokową, która polegała na totalnej dewastacji i wyprzedaniu tego, co z majątku państwowego pozostało. Ten sam koleś, Sachs, doradzał na terenie Jugosławii oraz w Rosji. Nie możemy narzekać, ponieważ ze wszystkich ludzi, którym on doradzał, my, mimo pewnych trudności, najmniej dostaliśmy po dupie. Weźmy pod uwagę, że Rosja pogrążyła się w latach 90. w totalnym chaosie ekonomicznym i przez to dzisiaj jest tam dyktatura, a jego doradztwo ekonomiczne w Jugosławii skończyło się wojną domową. Za jego namową 25 czerwca Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość. Serbia nie mogła sobie pozwolić na rozpad Jugosławii. Wysłano na północ dywizję czołgów. Tutaj był bardzo bezkrwawy stosunkowo konflikt, jeden z najprostszych, najmniej bolesnych konfliktów w historii Europy. Zakończył się on raptem trochę ponad 60 ofiarami śmiertelnymi, ponieważ Słoweńcy na tyle skutecznie szachowali żołnierzy jugosławiańskich, że wpuszczali ich w pułapki, otaczali, rozbrajali, zabierali im pojazdy, a ich samych wyganiali do domu. To był ten wczesny etap, kiedy żołnierze jugosławiańscy ani myśleli o tym, żeby umierać za tamtą starą strukturę, raczej woleli powrócić do swoich domów i pilnować swoich rodzin. Dzięki temu Słoweńcy bardzo gładko i bezboleśnie uzyskali swoją niepodległość. Sąsiadujący z nimi Chorwaci mieli już o wiele bardziej przerąbane, ponieważ u nich wojna o niepodległość trwała do końca roku i pochłonęła w pierwszym etapie ponad 20 000 ofiar.
Serbowie jednak nie zamierzali się poddawać. 8 września też 91 roku niepodległość ogłosiła Macedonia. Nie zdecydowali się na wejście do niej, żeby nie powtórzyć sytuacji ze Słowenii, plus nie walczyć na dwa fronty. Jugosławia odeszła w niebyt, kiedy formalnie kolejna republika, Bośnia i Hercegowina, także ogłosiła niepodległość. Serbia i Czarnogóra powołały wspólną republikę federacyjną o nazwie Nowa Jugosławia, zwana też trzecią Jugosławią. Postanowili, że skoro nie jesteśmy w stanie utrzymać naszego wspólnego kraju Słowian Południowych, to Serbowie powinni, prawosławni, wydrzeć jak najwięcej terenu zamieszkanego przez swoje grupy etniczne od sąsiadów. A jak już to powiedziałem parukrotnie, struktura etniczna była popielata, czyli jakbyście nakropili mapę farbkami różnych kolorów i tam w tych różnych kolorach mieszkały tysiące, dziesiątki, a czasem setki tysięcy ludzi różnych wyznań, narodowości, którzy pałali do siebie niesamowitą nienawiścią. Tak oto po powołaniu Bośni i Hercegowiny, czyli kraju z założenia muzułmańskiego, ale zamieszkanego także przez istotne ilości prawosławnych Serbów oraz chrześcijańskich Chorwatów, doszło do najkrwawszej wojny domowej. Zarówno w Chorwacji, jak i w Bośni Serbia zastosowała taktykę, którą dzisiaj stosują Rosjanie w Donbasie i na Kaukazie. W Chorwacji powstała tak zwana kraina, czyli obszar zamieszkiwany w większości przez Serbów, którzy ogłosili własną republikę i chcieli wrócić do macierzy. Ze względu na położenie geograficzne, które rozwaliłoby Chorwację na dwie części, Chorwaci nie mogli sobie pozwolić na to i zaczęła się krwawa wojna domowa, w której jedna i druga strona dopuściła się niesamowitych okropieństw. Ta sama sytuacja, tylko jeszcze bardziej porąbana, miała miejsce w Bośni. Tam, w przeciwieństwie do krainy, ta enklawa nie była tak ładnie wykrojona, choćby i w centralnej części kraju, tylko była trochę tu, a trochę tam. Serbowie rozpoczęli krwawą wojnę o swoje, jak to oni mówią, wyzwolenie. Należy wymienić, kto kogo popierał. Serbia tradycyjnie mogła liczyć na pełne wsparcie z bratniej słowiańsko-prawosławnej Rosji. Bośniacy mogli liczyć zaś na swoich braci muzułmanów i dyskretną pomoc USA. Niemcy zaś zrobili to samo co 50 lat wcześniej. Wsparli Chorwatów. Po zjednoczeniu RFN z NRD został gigantyczny spadek po komunistycznej armii, którego Bundeswehra nie potrzebowała. Dlatego masa tego sprzętu pojechała do Chorwacji. Znaczne ilości broni i wyposażenia na lewo sprzedawały także Czechy. Wojna domowa w Bośni i Hercegowinie oraz walki w sąsiedniej Chorwacji ciągnęły się do 1995 roku. Był to bardzo skomplikowany konflikt, w którym występowały wszelkie możliwe wariacje połączeń etniczno-religijno-politycznych. Ilość stronnic jest tak przytłaczająca, że nawet nie będę próbował ich wymienić. Ograniczymy się do 3 głównych stron konfliktu. Serbów oraz wspieranych przez nich separatystów, którzy chcieli utworzenia Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny i przyłączenia jej do nowej Jugosławii. Chorwatów, którzy działali z północy i także mieli swój interes zależnie od momentu wojny. No i Bośnia z Hercegowiną, które były krajem w większości muzułmańskim, ale które starały się zachować jednak ten nimb kraju wieloreligijnego, wieloetnicznego i na tej podstawie zbudować i wywalczyć swoją niepodległość. Najciekawiej zachowywali się dla mnie w tej wojnie Chorwaci, którzy przeszli przez 3 różne opcje. Pierwsza opcja była taka, że walczyli przeciwko Bośniakom o swoją wolność i przeciwko Serbom także o swoją wolność. Następnie razem z Serbami mordowali Bośniaków, żeby rozebrać Bośnię i Hercegowinę, podzielić ją między Chorwację a Serbię. A na koniec połączyli swoje siły z Bośniakami i zaatakowali Serbów, żeby wypchnąć ich z terytorium Bośni i Hercegowiny i zakończyć wojnę. Tutaj też powstał już demon czystek etnicznych. Ponieważ, jak już powiedziałem, ta struktura etniczna była bardzo skomplikowana, jedynym sposobem na potwierdzenie swoich praw do danej ziemi i uregulowanie tych zależności było zmuszenie do ucieczki albo wymordowanie wszystkich innowierców zamieszkałych na danym terenie. A że ta struktura etniczna rzadko kiedy była definitywnie na korzyść jednej ze stron, zwykle były to proporcje dające jednym i drugim prawo do głosu, to powodowało, że konflikt stawał się tylko coraz bardziej krwawy. Największym szokiem było to, co się wydarzyło w lipcu 1995 roku po tym, jak padło miasto Srebrenica. Serbowie weszli do niego, zapakowali w autobusy praktycznie większą część męskiej populacji, jaką udało się złapać. Od małych dzieciaków poprzez dorosłych, na starcach kończąc, według podstawowego klucza religijno-etnicznego Bośniacy muzułmanie. Wywieźli ich za miasto, zamordowali, spalili i zakopali. Była to największa zbrodnia po II wojnie światowej w Europie. Wstrząsnęła ona opinią publiczną i spowodowała, że cały świat obrócił się przeciwko Serbom.
Serbia sobie od dłuższego czasu grabiła, jednak żebyście nie myśleli, że to tylko oni byli tymi wielkimi złymi, którzy w tej wojnie, żeby wydrzeć jak najwięcej terytorium, pozwalali sobie na zbrodnie przeciwko ludzkości. To był tygiel, w którym wszystkie strony dopuszczały się zbrodni, mordowały, paliły, gwałciły, okradały i robiły inne bezceństwa. Wtedy dopiero na poważnie udało się połączonym siłom bośniackim z cichutkim wsparciem Chorwatów wypchnąć Serbów z zajmowanych terenów. Wojna została zakończona w listopadzie 1995 roku po podpisaniu układu w Dayton. Ale to nie był koniec krwawego konfliktu. Po 1995 roku w tak zwanej Nowej Jugosławii, oprócz dwóch krajów, Czarnogóry i Serbii, były także dwa rejony autonomiczne. Na północy była to Wojewodina, zamieszkana przez mieszankę Serbów i Węgrów, a na południu Kosowo, które było wypchane po brzegi Albańczykami. Serbowie ze względu na sławną bitwę na Kosowym Polu uważali to miejsce za teren, gdzie narodziło się ich państwo. A Albańczycy ze względu na to, że zasiedlili ten teren i na nim mieszkali, uważali go za swój dom. I tak w 1999 roku Albańczycy założyli swoją formację zbrojną UCK, która wypowiedziała wojnę Serbom i zaczęli walczyć o swoją niepodległość. Wojna była bardzo długa i krwawa i także pełna obustronnych czystek etnicznych, a zakończyła się dopiero w momencie, w którym Amerykanie zdecydowali o zbombardowaniu terytorium serbskiego, co spowodowało redukcję ich potencjału militarnego o 1/3 i praktycznie uniemożliwiło dalszą walkę. W następnych latach Kosowo przeszło bardzo burzliwą drogę, aż stosunkowo niedawno stało się krajem niepodległym. W międzyczasie Czarnogóra odeszła od Serbii, co ostatecznie zakończyło istnienie bytu o nazwie Jugosławia. Obecnie jest tam tygiel etniczny, gdzie każdy z obecnie istniejących tam krajów, czyli Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, ale także Czarnogóra, Albania oraz najnowsze dziecko Kosowo, posiadają skomplikowaną strukturę. W dalszym ciągu nie udało im się, pomimo bardzo dużego wysiłku w wzajemnym mordowaniu się, spowodować, żeby się większe masy ludzkie trwale przemieściły. I w dalszym ciągu ten rejon jest poważnym zarzewiem konfliktu. Obecnie najbardziej zagrożonym przez muzułmański ekstremizm. A jeszcze, żebyście wiedzieli, co w ogóle znaczy Jugosławia. Jug w języku większości tamtejszych narodów oznacza południe. Więc jest to południowa kraina. Zamiast raju miała tam miejsce najkrwawsza wojna etniczna w Europie, najbardziej brutalna, bezpardonowa i nawet obecność żołnierzy wysłanych przez ONZ, w tym Polaków, którzy wtedy aspirowali do przyłączenia do NATO i dla nas była to bardzo ważna misja. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. To jest wojna, a wy jesteście żołnierzami jednej ze stron. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Kurwa! Nawet obecność międzynarodowego komponentu nie była w stanie powstrzymać rozszalałej nienawiści religijno-etnicznej. A przecież oni wszyscy do siebie i tak są podobni. Na tyle, na ile mogłem, wytłumaczyłem. Żegnam się, cześć i czołem. A następnym razem opowiem wam o jakimś innym konflikcie. Jeszcze jedna ciekawostka. Znacie to wideo? Wszyscy je znają. Powstało najprawdopodobniej w 1992 roku i to był taki fenomen tamtej wojny, że każda strona miała swój zespół popowy, rockowy, tego typu. Chorwaci mieli Thompsona, Serbowie mieli Rockiego Vukowicza, Bośniacy mieli swoją teslicką brygadę, tak zwana Kebapowiza, a piosenka jest o prezydencie samozwańczej Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny, Karadżiczu, który jest odpowiedzialny m.in. za masakrę w Srebrenicy. Także o ile muzyka zrobiła karierę w internecie i jest dosyć zabawnym wideo, to miejcie świadomość, że dla Bośniaków, Chorwatów to jest taka piosenka, jakbyśmy my słuchali piosenki, w której trzech Niemców w mundurach Flecktarn śpiewa po niemiecku o tym, jaki to Hitler był the best, bo mordował Polaków, Żydów i Cyganów i powinien wrócić i wymordować resztę. Także zabawne, bo zabawne, ale kontekst tego wcale nie jest zabawny. Kontekst tego jest przerażający, bo najprawdopodobniej ci ludzie, którzy śpiewają tą piosenkę wcześniej przy pomocy noży i siekier oraz pistoletów, mordowali ludzi, o których śpiewają. Tak dla waszej świadomości.